Powiedz mi, czy gdzieś się z tym znajdujesz, że krytyka, która przychodzi z zewnątrz, bardzo często ciebie w ogóle nie zaskakuje pod kątem merytorycznym. Czyli, że ktoś coś powiedział i że akurat powiedział to i że akurat taki argument użył. Tylko zaskoczenie negatywne i cały szok i nieprzyjemność wielka z tym związana łączy się z tym, że ktoś coś powiedział i że to w ogóle wybrzmiało na zewnątrz. Że to wybrzmiało. Czyli nie co powiedział, tylko że w ogóle powiedział. I bardzo często jest taki wniosek, jak on mógł mi to powiedzieć? No to było bezczelne, chamskie, straszne, okropne i tak dalej. Ale właściwie często sama merytoryka krytyki nie robi na nas większego wrażenia. Pytanie dlaczego? Dlatego, że my już dobrze to znamy. Dlatego, że wewnątrz, ta krytyka, która jest wewnątrz, już dawno ci zarzuciła wszystko, co możliwe. I to, co kto powiedział z zewnątrz, to nie jest żadna nowość. To, że ktoś ci powie, że źle wyglądasz, albo że staro wyglądasz, albo że coś źle zrobisz w pracy, albo że ktoś ci powie na przykład pośrednio, że nie chce z tobą mieć nic do czynienia, to nie jest na zasadzie wow, nigdy mi nie przyszło to do głowy, że źle na przykład wyglądam. Tylko, że jak on to powiedział. No dlatego, że ta wewnętrzna krytyka jest taka ciągła, jest stała, jest taka natrętna i destrukcyjna oczywiście. Innymi słowy, to, co mówi ci otoczenie, nawet jeżeli to jest gdzieś jakiś nieprzyjemny komunikat, to i tak to jest pestka w porównaniu z tym, co ty sobie powtarzasz wewnątrz. Jeżeli gdzieś się w tym odnajdujesz, jeżeli faktycznie wybrzmiewa twój wewnętrzny krytyk i towarzyszy ci, chociaż to piękne towarzyszenie nie jest, na każdym kroku i daje o sobie znać, wygryzając ci pewność siebie, podstawiając ci po prostu nogę. Ty sobie idziesz swoim zwyczajnym dniem, gotujesz sobie obiad, spotykasz się z kimś, dzwonisz gdzieś, coś, idziesz po zakupy i po prostu jest ci ta noga podstawiana i naprawdę męczy cię to. I nie wiesz, co zrobić. Co wtedy zrobić, żeby siebie podnieść? Co wtedy zrobić, żeby sobie pomóc? No to już wiesz. Obejrzyj ten film do końca, bo dzisiaj ci przedstawię kilka kroków, jak dosłownie kroczek za kroczkiem postępować, żeby właśnie siebie podnieść, żeby ten wewnętrzny krytyk nie rozdawał tych kości, nie grał z nami i nie narzucał nam zasad gry, tylko te zasady to my tworzymy i się ich trzymamy. A co to za zasady? Zaraz ci wszystko powiem w punktach. Punkt numer 1. Krok pierwszy. Zauważ i nazwij. Samo nazywanie i złapanie za rękę wewnętrznej krytyki osłabia jej moc. Więc od tego punktu zaczynamy i jednocześnie muszę zaznaczyć, że to nie jest aż takie łatwe. Dlatego, że wewnętrzny krytyk przemawia twoim własnym głosem. Więc bardzo trudno jest wtedy dyskutować, czy w ogóle zauważyć, że to jest ta krytyka, skoro to jest twój własny głos. I jednocześnie to jest właśnie dlatego tak ważne, żeby to zauważyć. Dlatego, żeby oddzielić krytyka od siebie. Oddzielić, zobaczyć, że to jest pewien byt, który został wtłoczony ci do głowy, który został wdrukowany, który gdzieś przyszedł z zewnątrz, tylko że bardzo dobrze się rozgościł wewnątrz. I w tym momencie często trudno jest rozróżnić to, gdzie tu jest ta krytyka, gdzie jest ta wewnętrzny krytyk, a gdzie jestem ja. No właśnie nazywanie i łapanie tego na gorącym uczynku uczy nas tego. A potrzebujemy tego rozdziału. Potrzebujemy się trochę zdystansować do wewnętrznego krytyka, dlatego żeby troszeczkę go zobaczyć z boku, bo póki my idziemy nakręceni nim, no to wydaje nam się, że no tak, no wszystko jest fatalnie, wszystko jest źle, wszystko jest ze mną źle. Natomiast jeżeli potrafimy sobie powiedzieć,
właśnie wewnętrzny krytyk mi powiedział, że wszystko jest fatalnie, wszystko jest ze mną źle, to już mamy kogoś, kto jest obserwatorem krytyki i samą krytykę. I potrzebujemy tego dystansu. Potrzebujemy wyjść z tej roli kogoś, kto siebie wiecznie krytykuje, a przejść do roli obserwatora, który widzi, że istnieje takie zjawisko i mechanizm, który się włącza, zwłaszcza wtedy, kiedy robi się stresująco, kiedy jesteś zmęczony, zmęczona, przemęczony i tak dalej. Niewyspany, głodny i te wszystkie fizyczne niedobory i braki. Wtedy, kiedy robisz coś nowego. Wtedy, kiedy wypływasz na wody otwarte, na przestwór oceanu, którego nigdy jeszcze wcześniej nie widziałaś, czyli wtedy, kiedy robisz coś, co wymaga odwagi, kiedy coś wymaga od ciebie wyjścia z roli, która jest tradycyjnie przypisana tobie. Wtedy on się będzie bardzo mocno odzywał. Wtedy tym bardziej potrzebujemy zauważyć, stawiam krok w nieznane i słyszę te radio, które do mnie gra. I to jest ważne, żeby sobie uzmysłowić, że to może być głos, to może być jakiś obraz, to może być dosłownie tylko takie chwilowe poczucie, a ty i tak dobrze wiesz, co to za komunikat. No komunikat brzmi, że jest źle, jest fatalnie itp. itd. Przy każdym z tych kroków będę ci podawać jakiś przykład. Na przykład wymyślmy sobie moment, kiedy coś robisz. Nie wiem, spotykasz się ze znajomą, oglądasz sobie jakieś zdjęcia gdzieś na mediach społecznościowych i co słyszysz? No słyszysz oczywiście. Patrz, jak inni mają fajnie i inni są mądrzy, piękni i zaradni, a ty jesteś niczym. Ty jesteś gorszy, ty jesteś gorsza. Nic nie osiągnąłeś w życiu itp. itd. No to jest taki absolutny klasyk, czyli po prostu bycie gorszą osobą, poczucie niższości. No to wewnętrzny krytyk to w tym sobie pływa jak rybka w wodzie i ciągle ci w tym momencie dostarcza. Czyli wystarczy, że siedzisz przed komórką, coś sobie przeglądasz i już jest, nie? I już to nie jest tak, że tylko przeglądasz te zdjęcia znajomego z wakacji, tylko ty już mówisz sobie, jestem fatalnie. Jestem fatalna, fatalnie jest w moim życiu. Bardzo dużo mi brakuje itp. itd. Jak coś takiego znasz, daj mi znać w komentarzu. Oczywiście, że musimy to też znormalizować, co się pojawia naprawdę bardzo łatwo i szybko u większości z nas. Więc większość z nas będzie miało poczucie, dobrze wiem, jak to jest. Czyli potrzebujemy zrobić separację, dystans i powiedzieć sobie, nie wmawiać sobie ciągle, no tak, jestem gorszy i przywracam kolejne zdjęcia, no ja jestem gorszy, tutaj też od tego jestem gorszy, od tamtej jestem gorszy, wszystkich jestem gorszy. Tylko potrzebujemy zdania, które mówi, jak sobie przywracam te zdjęcia i oglądam, włącza mi się wewnętrzna krytyka, która mi teraz akurat mówi, jaki to jestem fatalny, jak mi wszystko w życiu nie wychodzi, jak się bardzo pogubiłam i jestem w tyle za całym światem. Włącza mi się taka myśl. I to już jest nazwanie i zaobserwowanie. Przechodzimy do punktu drugiego, ale zanim to chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które oglądają ten kanał. Chciałam to zrobić przed pierwszym, ale jakoś to mi umknęło. Wielkie dzięki za waszą obecność, dzięki za wasze wsparcie. Jeżeli gdzieś ten film lub inne przynoszą coś pozytywnego i masz ochotę podłączyć się po to wsparcie, zapraszam. A my przechodzimy do punktu numer 2. Krok numer 2, uspokojenie układu nerwowego. Czyli po tym tuż jak zauważysz, że już właśnie się teraz to dzieje, to pierwsze co robimy, to nie wchodzimy w żadne dyskusje, nie wchodzimy nic tam dalej i tak dalej, w myśli, ale wchodzimy w ciało. Czyli, bo musimy to ciało troszeczkę rozluźnić, a pierwsza i najbardziej podstawowa technika to są po prostu oddechy. Czyli rzucamy wszystko w bok, to w ogóle nie ma znaczenia, co on tam powiedział i co my na to poradzimy, to o tym za chwilę. Ale pierwsze, co robimy, to sobie na przykład możesz położyć rękę na klatce piersiowej i robimy głęboki wdech i wydech. Głębszy wydech najlepiej, bo on bardziej koi. O tym, jak takie odnośniki szybkie i bardzo skuteczne, jeżeli oddech gdzieś ci nie pasuje,
co innego można wtedy zastosować. To też był oddzielny film i tutaj gdzieś go podłączę. Natomiast chodzi o jedno. Chodzi o to, że wewnętrzna krytyka od razu pierwsze, co powoduje, to jest stres. To jest po prostu napięcie. Musimy się zaopiekować najpierw tym napięciem, żeby dalszą pracę nie wykonywać na takim usztywnieniu, że i na zaciśniętych pięściach, dobra, to jak ja sobie teraz muszę z tym poradzić? Tylko na zasadzie, okej, poradzę sobie za chwilę, ale na razie rozluźnię te mięśnie, wezmę sobie kilka oddechów, także zrób te oddechy teraz. A my przechodzimy do punktu 3. Krok 3. Zbadaj myśl. No i dopiero teraz, kiedy mamy taki troszeczkę prysznic ukojenia, który przeszedł przez nasze ciało, na przykład za pomocą oddechów, możemy przejść do faktycznej weryfikacji tego, co ten wewnętrzny krytyk mówi. I przez weryfikację nie mam na myśli, to teraz się z nim poszarpiemy. Nie? Nakładamy bokserskie rękawice i dobra, to dawaj, co ty tam masz i będę się z tobą boksować. Nie, absolutnie. Nie idziemy w tą stronę, to nie działa. Dlaczego to nie działa? To był inny film, jeżeli masz gdzieś poczucie, że tak, właśnie się będę z nim bić. No, nie w tą stronę. Natomiast, to znaczy to odsyłam ciebie do tego filmu, natomiast to, co chcę teraz przekazać ci, to to, że weryfikacja oznacza po prostu zadanie sobie kilku pytań. Zaraz ci powiem, jakich pytań. Możesz je sobie po prostu spisać, nosić przy sobie na karteczce jakiejś, w torebce, w plecaku, w kieszeni i odwoływać się do nich, ale zasada jest po prostu jedna. Zaczynamy brać odpowiedzialność za tą chwilę poprzez proaktywną postawę, gdzie nie pozwalamy temu wewnętrznemu krytykowi po prostu wylać na nas wiadra zimnej wody i my po prostu tak sobie stoimy w tym zimnie i marzniemy i zaraz się jeszcze rozchorujemy. Tylko bierzemy sobie ręcznik, szybko, wycieramy się, bierzemy suche ubrania, wkładamy je, rozgrzejemy się, bierzemy sobie herbatkę, bierzemy sobie termoforek. I te właśnie pytania mają to na celu, czyli nie kopiemy się z koniem, ale staramy się w jakiś sposób to, co on wychłodził, ogrzać. W jaki sposób? Już biorę moje notatki i ci przedyktuję kilka pytań, bo naprawdę bardzo są one ważne. Ważna jest to też postawa, że ty nie jesteś taką bardzo jakby zaatakowaną, skrzywdzoną osobą, tylko widzę, że właśnie krytyka mi dogryza, dlatego oddycham i dlatego stawiam trochę jej czoła. Trochę patrzę jej na ręce. Co ona powiedziała? Jak? Nie? I sobie rozpracowujemy. To, co ci oczywiście przedyktuję, to możesz sobie zrobić sam na sam w rozmowie z kimś albo w rozmowie z papierem, czyli po prostu sobie rozpisać swoje własne odpowiedzi na te pytania. Super sposób na pracę ze sobą. Bardzo skuteczny. O tym, jak pisać, co pisać i tak dalej, jak do tego podchodzić, dlaczego w ogóle warto pisać. Też był oddzielny film. Oczywiście podepnę. A jakie pytania, nie? No więc tak, czy to, co pokazują inni, na przykład przez media społecznościowe, oznacza, że ja jestem obiektywnie gorsza albo gorszy? Czyli czy ich życie świadczy o tym, że moje życie nadaje się do kosza, do wyrzucenia do kosza? Czy znam całą ich historię? Bo pamiętaj, jeżeli oglądasz zdjęcia z wakacji, no to oglądasz tyle, ile trzeba było do cyknięcia tego zdjęcia, nie? Jakąś tam część, ułamek sekundy oglądasz. Ułamek sekundy czyjegoś życia. Tylko że tworzy się wielki efekt halo, że to skoro to tak wygląda, to tam wszystko musi być jednym wielkim, nieprzerwanym pasmem sukcesów. To jest błąd. To jest taki wniosek, który jest zbyt chodzący sobie na skróty, żeby był realny. Dlatego pytanie, czy znam całą ich historię i ich trudności? Czy wiem, co się dzieje w tle tego całego zdjęcia? Czy porównuję swoje kulisy
bo o sobie to ja wiem, nie? Ja o sobie to znam całą historię. Czyli czy porównuję swoje kulisy do ich, czy tam jego, jej sceny. I to też właśnie takiej ułamkowej, nie? Właśnie poprzez na przykład zdjęcie. Czy istnieją obszary, w których ja jestem dobry, nawet jeśli teraz tego nie widzę? Czy bycie gorszym, lepszym to w ogóle jest użyteczna miara? Czy to jest dla mnie wartościowe podejście do siebie i do ludzi? Czy kategoryzowanie innych ludzi, wrzucanie ich do szufladek, tutaj jest dobry, a tutaj jest zły? Czy to jest sposób, na jaki ja chcę myśleć o ludziach? A pamiętaj, myśleć o ludziach to także myśleć o sobie. Czy widzę w tym wartość? No i to tyle, nie? No i to są te pytania. I oczywiście pytań może być więcej i w wielu filmach ja zostawiałam różnego typu pytania i tutaj też je podepnę, jeżeli tylko masz ochotę na dalszą pracę w ten sposób. Ale myśl jest jedna i tak naprawdę wysyłasz komunikat do siebie jeden i do swojego wewnętrznego krytyka. Okej, widzę cię, zadbam o swój oddech i przejdę do pracy, żeby zobaczyć, co to ty tam mi teraz powiedziałeś. A to i tak jeszcze nie koniec naszej wyliczanki. Kolejny punkt. Krok 4. Zmiana perspektywy. No i po co żeśmy zadawali sobie te pytania? No żeby właśnie zmienić perspektywę troszeczkę. Żeby sobie zapytać, właśnie sobie usłyszałem, że ten wewnętrzny krytyk się odzywa i robi swoje, ale jakie są jeszcze inne opcje? Nie? Jak można jeszcze inaczej na to spojrzeć? Czyli wracając do naszego przykładu, z takich czy innych powodów pomyślałaś o sobie, że jesteś gorsza niż inni? I to jest ta myśl wewnętrznego krytyka. Jak jeszcze inaczej można na to spojrzeć? Na przykład wtedy, kiedy patrzysz na sukcesy innych ludzi. Czy można spojrzeć na to jako na powód do fajnie, super. To skoro ja mam taką osobę, która odnosi sukces wokół siebie, mam taką osobę wokół siebie, to czy jest coś, co ja mogę sobie z tego zabrać, ugrać, że tak powiem? Czyli czy może w tym, czy gdzieś pojawia się we mnie zazdrość? Zazdrość to jest bardzo potrzebna informacja. Pamiętaj, że oczywiście wiem, że kulturowo zazdrość jest czymś paskudnym, okropnym, nigdy nie wolno nam czuć zazdrości, ale wrzućmy to do kosza troszeczkę, odsuńmy przynajmniej tego typu tabu, bo ono nam dużo blokuje dojścia do ważnych informacji, bo jeżeli sobie myślisz, czego zazdrościsz innym ludziom, no to po prostu wyznaczasz sobie własne wartości i dochodzisz do wniosku, co tak naprawdę cenisz. To jest bardzo ważne źródło informacji. To jest troszkę tak jakby zobaczyć mapę albo zobaczyć drogę tak troszeczkę jakby zerkając na mapy innych ludzi. No przecież to jest super ściągawa. To nie o to chodzi, że ty musisz chcieć dojść do tych samych miejsc, ale przynajmniej masz jakiś pogląd na to, to czego ja chcę. Więc zazdrość może ci to dać i to już jest inne spojrzenie niż tylko powiedzenie sobie, to ja jestem gorszy, bo ja nie pojechałam na te wakacje, bo ja jeżdżę innym samochodem. To po pierwsze. Po drugie, czy można się cieszyć czyimś sukcesem bez deptania siebie przy okazji? To jest taka kwestia, którą też warto przemyśleć. Czy mogę być obserwatorem czyichś dokonań, czy one będą według mnie fantastyczne, czy trochę kiepskie? Czy to będzie coś, co ja uznam za plus, czy za minus? Ale czy mogę się zdystansować na tyle, żeby tego nie brać do siebie? Żeby to ta informacja, żeby się nie stała od razu, po prostu pyk, nawet nie wiesz, kiedy to się stanie, pewną linijką, którą od razu siebie zaczynasz mierzyć i wysnuwać wnioski, jak to z tobą jest źle. Nie? Czyli zmieniamy perspektywę, sukcesy innych ludzi, te dobre strony, które widzisz gdzieś dookoła, mogą stać się inspiracją, mogą być taką motywacją wręcz, takim małym popchnięciem do przodu, dlatego że jeżeli się otaczasz ludźmi, którzy mają to, co ty już masz, no to jest wielki plus, którzy mają to, czego ty nie masz, a chciałbyś mieć, to jest wielki plus, dlatego że masz osoby, które możesz podpytać. Jak ty to zrobiłeś, nie? Jak ty to robisz?
w jaki sposób organizujesz się, w jaki sposób coś tam, nawet jeżeli nie chcesz zadawać pytanie wprost, to możesz stać się takim bardziej wnikliwym obserwatorem. Jak ktoś zarządza swoim czasem, jak ktoś zarządza swoją energią, pieniędzmi. I to nie jest już od razu powiedziane, aha, dobra, to już ja wiem, jak on to robi, ale mi się to nie podoba i teraz mam to zastosować? Nie, oczywiście, że nie. Potem jeszcze musi przejść to przez twoje sito, czyli wybór, aha, to on jeździ na wakacje kosztem tego, że pozostałe resztę wszystkich dni w roku pracuje po 14 godzin dziennie i w ogóle nie ma go nigdzie, tylko w pracy jest, no to masz prawo to zweryfikować, by powiedzieć, okej, to w taki sposób to ja wolę już w ogóle nie jeździć na wakacje. W taki sposób to nie jest dla mnie tak wartościowe. I zobacz, co tutaj jest największa twoja wygrana. Dochodzisz do swoich wartości. Dochodzisz do tego drogą takich prób i błędów obserwacji, co ty chcesz, w jaki sposób chcesz to zdobyć, w jaki sposób jest dopuszczalne, a w jaki sposób jest niedopuszczalne, żeby dążyć czy żyć w jakiś stylu, tak? W jakimś stylu życia. To są olbrzymie informacje, które są bardzo, bardzo cenne do tego, żeby żyć zgodnie ze sobą. Czyli możesz sobie powiedzieć, okej, ja słyszę ten wewnętrzny głos, robię oddech sobie, nazywam go po imieniu i przechodzę przez te kroki i dochodzę do tego, że okej, to, że gdzieś mi wewnętrzny krytyk powiedział, że jestem gorsza, to jeszcze nie znaczy, że tak jest. To, co widzę w innych ludziach, gdzie włącza mi się ta zazdrość, czy takie jakieś ukłucie, to tak naprawdę informacja, co ja cenię, czasami nawet podpowiedź, jak to można zdobyć. Może być to inspirujące, a porównania, i tutaj można sobie oczywiście, że palnąć gadkę motywacyjną, a porównania są naprawdę źródłem wielkiego cierpienia. I tak naprawdę być może mnie nie boli to, że ktoś tam się wyleguje na Hawajach, tylko boli mnie to, jak ja siebie właśnie skopałam za to, że ja tak nie mam teraz. Za to, że mnie na tych Hawajach nie ma. To jest ta bolesny punkt. Przy czym znowu, zobacz, jakie to jest rozszerzenie samoświadomości. Jakie to jest pomocne. Jakie to jest wnikliwe, ta autorefleksja i dzięki czemu jak bardziej przybliżasz się do siebie. Dlatego ta cała praca ma sens, nawet jak jest trudna, bo wiem, że jest trudna. Wiem. Krok 5. Samo współczucie. Dlatego, że to jest tak trudne, musi pojawić się życzliwość dla siebie. Życzliwość, która po prostu jest kierowana do wewnątrz. Czyli zamiast gdzieś tam smagać siebie jakimś batem porównań, czyli jaki to jestem fatalny, jak to ze mną jest źle, bo z innymi jest tak dobrze, mówimy sobie najlepiej z ręką tutaj na klatce piersiowej i poprzez oddechy. To jest ludzkie. To jest po prostu ludzkie. Właśnie siebie skrytykowałam, właśnie przejechałam siebie walcem. Tak bywa. Wszyscy ludzie przechodzą przez to, każdy człowiek wie, zna, co to jest. Porównać się, skrytykować się, poczuć to ukłucie z zazdrości. Dlaczego my możemy mówić o tym wszystkim? Dlaczego wiesz o tym, że jak powiesz hasło krytyka, krytykuję siebie, jestem dla siebie bardzo nieprzyjazna. Dlaczego inni ludzie to od razu zrozumieją, a nie będą patrzeć na ciebie i mówić, w jakim ty języku mówisz? Dlatego, że oni to samo znają. Dlatego, że to jest tak powszechne. I to można sobie przypomnieć. W takim okazywaniu sobie życzliwości możesz to po prostu zneutralizować normą. Czyli okej, to jest naturalne, to jest ludzkie. Miałam właśnie taki ludzki moment, gdzie nawet nie zauważyłam, jak szybko siebie porównałam do innych. Swoje oczywiście kulisy do czyjejś sceny, bardzo, bardzo wyretuszowanej. I powiedziałam sobie, jak to fatalnie jest ze mną. To jest ludzkie. To jest ludzkie. Jak mogę do siebie okazać jakiś w tym momencie gest życzliwości? Gest życzliwości. Jak mogę to zrobić? Co by mi teraz pomogło?
Od najmniejszych rzeczy, typu może masaż stóp, może ciepła herbata, może wyjdę, wystawię twarz na słońce, może pogłaskam pieska, może zadzwonię do kogoś, napiszę jakąś wiadomość, może gdzieś coś, wyciągnę jakąś rękę do kogoś. I to jest wszystko życzliwość do siebie. Ona musi zaistnieć, jeżeli chcemy pracować z wewnętrznym krytykiem. To tak naprawdę jest, powiem Ci, że najważniejsze. Oczywiście nie możemy od tego zacząć, bo to jest bardzo trudne. Jeżeli możesz, to super, rób to. Ale najczęściej to jest bardzo trudne. Właśnie dlatego potrzebna jest najpierw obserwacja, że właśnie się skrytykowałeś, potem ten oddech i tak dalej, żeby dojść do tego punktu. A dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że najczęściej to jest tak, że gdzieś w podejściu do wewnętrznego krytyka my chcemy się z nim kopać, bić się z nim na argumenty, ale jednak gdzieś tam się tą piłeczkę odbijać. A to nie jest merytoryczna dyskusja. Wewnętrzny krytyk nie dyskutuje z tobą merytorycznie. Nawet jeżeli wydaje ci się, że jego argumenty są tak logiczne i spójne i mądre, to wierz mi, on ma bardzo słaby kontakt z rzeczywistością. Jego historie są zbyt negatywne, żeby były prawdziwe. Dlatego właśnie najważniejsze zadanie, jakie przed tobą stawiam i proponuję ci, to nie jest wchodzenie z nim właśnie w te odbijanie piłeczki, tylko zaopiekowanie się sobą. Wtedy właśnie, kiedy jest najtrudniej, bo on ci dokuczył. To jest to zadanie, które postaw sobie przed sobą. Znaczy, wszystkie te punkty, które my dzisiaj omawiamy, tego wymagają i mają ten składnik w sobie. Właśnie, to on mi dokopał, to ja się sobą zajmę. Czy poprzez oddech, czy poprzez weryfikację, czy poprzez chociażby to, co teraz mówię, czyli jakąkolwiek autożyczliwość. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Czyli właśnie, tak jak mówiłam, ktoś na ciebie wylał kubeł zimnej wody, szukamy tego ręcznika suchego, szukamy tego ogniska czy kaloryferka, przy którym możemy się ogrzać. Szukamy tych suchych ubrań. To jest najważniejsze. A nie stoisz zmarznięta, właściwie gdzieś tam już ci jakieś tam palce u stóp u nóg zamarzają i ty się z nim kłócisz. Nie. Poszukaj tego ręcznika, poszukaj kaloryferka. Dlatego to jest tak ważne. Dlatego samo współczucie, self-compassion, coś, co jeżeli gdzieś tam po angielsku robisz swój research, to jest właśnie to, o czym mówię. Co można też po polsku nazwać. Ja na przykład lubię autoempatią. Zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Zwłaszcza dla osób, które za dużo empatii nie doświadczyły w życiu z zewnątrz. Więc nie mają tego wzorca, na którym mogliby sobie zaserwować autoempatię. Jeżeli tak jest, to być może obejrzenie jednego filmu to za mało. Obejrzyj inne. Jest o tym tutaj bardzo dużo. Jeżeli obejrzenie filmu to za mało, bo tak też może być, to zapraszam Ciebie na spotkania 1 na 1, bo takie też są w mojej ofercie. Czasami to jest po prostu kwestia, którą warto przedyskutować już na Twoim indywidualnym przykładzie i doświadczeniach. Ale również zapraszam Ciebie do newslettera, dlatego że raz w tygodniu piszę właśnie o tym, co jest tym ręczniczkiem, którym z siebie otulamy i tym kaloryferkiem, przy którym się ogrzewamy, tylko że w formie pisanej. Także zapraszam Ciebie na zapis. A my przechodzimy do kolejnego kroku, bo to jeszcze nie koniec. Krok 6. Działanie. Oczywiście działanie z małym dopiskiem, jeżeli to jest konieczne, łamane przez możliwe, bo to różnie bywa, ale dobrze jest podczepić pod te wszystkie procesy, które właśnie przeszliśmy, działanie, a nie, że no dobra, no to już sobie przedyskutowałam, poddychałam i tak dalej i siedzę dalej i dalej scrolluję, nie? No więc musi być ten element działania, czyli tak naprawdę faktycznie zmiany doświadczenia. Czyli dobrze jest sobie zadać pytanie, to co pomocnego mogłabym zrobić w tym momencie? Czyli scrollujemy, nie? Tam tutaj szaleje, nie? Ten wewnętrzny krytyk. Co mogę teraz zrobić, żeby sobie pomóc? Co by było dla mnie bardzo pomocne w tej chwili? Tak jak się czuję i tak jak to, co słyszę w głowie, to dalej wybrzmiewa. No może właśnie odłożenie tej komórki. To może by było bardzo pomocne. A może wyjdę sobie na spacer.
a może sobie coś napiszę i coś przemyślę. Jakikolwiek krok, jakiekolwiek działanie, które być może nas zmotywuje do tego, żeby zmienić otoczenie. Dosłownie, może czasami przejść z jednego pokoju do drugiego. Może zmienię coś w swoim ciele, czyli się poruszam, porozciągam, może potańczę, może poskaczę, może się powygłupiam, porobię śmieszne miny. W ogóle właśnie poczucie humoru to też jest fajne działanie, bardzo fajne, jeżeli chodzi o wewnętrznego krytyka. Czyli jakiekolwiek coś, co ciebie rozbawia, a może w ten sposób. No oczywiście działanie w kierunku innych ludzi, czyli nawiązywanie kontaktu, gdzieś łapanie czyjejś dłoni po to, żeby pomyśleć, okej, nie jestem sam, jest jakiś człowiek, który jest obok. To nie musi być idealna relacja, nie? To nie musi być ta jedna osoba najbardziej wymarzona i najbardziej pomocna. To może być po prostu kontakt międzyludzki i to jest też bardzo, bardzo pomocne. Czyli uaktywniamy się, faktycznie robimy coś. Wiem, zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe, dlatego też taki właśnie mała gwiazdeczka wtedy, kiedy to jest możliwe lub czujesz, że konieczne. To nadal nie jest ostatni punkt, to jest jeszcze przedostatni, a my przechodzimy do ostatniego. I krok 7, cierpliwość. No i musimy sobie dopiąć wszystkie te punkty pewną bardzo ważną klamrą, mianowicie dajemy sobie spokój zupełnie, w 100% z myślą, to jak ja już tak solidnie popracuję, właśnie te wszystkie kroczki zrobię, to sobie tego wewnętrznego krytyka wyeliminuję, wyryguję w ogóle z całego tego równania i wykopię go ze swojej głowy. On po prostu przestanie istnieć, rozpłynie się, gdzieś wyparuje. Daj sobie z tym spokój. Naprawdę odpuść sobie myślenie, że kiedykolwiek go się pozbędziesz, bo bardzo możliwe, że nie. A nawet jeśli tak, to będzie kiedyś gdzieś, nie wiadomo gdzie i w tym momencie żyjesz tylko i wyłącznie przyszłością, zupełnie zaniedbując tu i teraz. To jest naprawdę bardzo wysoka cena. Nie być nigdy tu i teraz, bo kiedyś gdzieś, tak? Chcę go wyeliminować. A, nie tędy droga. O wiele bardziej realne, pomocne, życzliwe wobec siebie i po prostu zdrowsze będzie powiedzenie sobie: następnym razem, jak mnie wewnętrzny krytyk zaatakuje, to wrócę do punktu pierwszego i przejdę przez wszystkie. Czyli biorę możliwość pod uwagę, że następny raz będzie. Bo to jest ludzkie, bo to jest taki nawyk myślowy, który nie bierze się z powietrza. To nie jest jakaś taka, przyszło, odejdzie za chwilę i pójdzie w ogóle w siną dal. Nie, to jest pewien nawyk, to jest pewne nastawienie do siebie, które wyniosłaś lub wyniosłeś z lat poprzednich, które gdzieś tam już dawno temu były. W związku z tym masz olbrzymi staż wewnętrznej krytyki. To naprawdę stare nawyki mają swoją moc, one nie znikają od tak. Dlatego darujmy sobie ten cel, a ustawmy sobie inny cel. Jak następnym razem usłyszę tą krytykę, wiem, co robić. Wiem, jak sobie pomóc. Mam pewną strategię, mam pewne narzędzia i skorzystam z nich. I to jest twój olbrzymi sukces. Jeżeli w ten sposób sobie powiesz, jeżeli w ten sposób będziesz wracać do tych punktów, to będzie twój sukces, a nie eliminacja wewnętrznego krytyka. Tylko twoja świadomość i umiejętność radzenia sobie z nim. To trochę tak jak z każdym innym problemem w życiu. To jest tak, jakbyś chciała powiedzieć sobie: dobra, rozwiązałam ten problem, który właśnie się zjawił tutaj pod nosem, to znaczy, że już sobie zagwarantowałam pewność, że nigdy żaden problem nie zawitał do mojego życia. No nie, na pewno będą. Tylko że następnym razem, jak przyjdzie jakiś problem, to już będę troszeczkę lepiej umiała sobie z nim poradzić. I to jest najfajniejsza, najbardziej zdrowa i najbardziej pomocna miara odporności czy siły wewnętrznej. Że dobra, będzie co będzie, zobaczę, na pewno przyjdzie jakaś trudność, ale nie będę stała bezczynnie, nie będę opadać z sił, nawet jeżeli na chwilę tak, to nadal
wiem, że tutaj mam całą skrzynkę z narzędziami i ich użyję. Tak szybko, jak tylko będę potrafić, jakby ogarnąć te swoje myśli, żeby w ogóle sobie przypomnieć, że jest ta skrzynka i żeby przypomnieć sobie, że umiem korzystać z tych narzędzi i że to jest dobry moment do tego, żeby z nich skorzystać. To będzie twój sukces. To jest sukces, to jest odporność psychiczna, to jest siła. A nie to, że to ja nie mam nigdy gorszego dnia. Zapomnij o tym. Każdy ma gorszy dzień, to jest okej, to jest do zniesienia. Natomiast faktycznie sztuką jest umieć przez to przejść. Mam nadzieję, że w tym filmie ci właśnie przedstawiłam taką nie maszynkę, a co? Skrzynkę z narzędziami. Jeżeli jesteś tu, no to brawo, to ci gratuluję, bo właśnie odniosłaś sukces w stawianiu czoła i znajdowaniu się w temacie wewnętrznego krytyka. To jest bardzo, bardzo dużo. To, że tutaj jesteś. Jeżeli ten film przyniósł coś ci dobrego, coś pożytecznego, daj mi kciuka w górę, żebym wiedziała, że tak jest. A jak każda subskrypcja, każde kliknięcie, komentarz tym bardziej, to jest wsparcie tego kanału, tak samo jak i inne formy wsparcia, za co wszystko bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. A w komentarzu podziel się, który z kroków jest dla ciebie nowym, co jest starym, co może używasz i faktycznie działa. Może gdzieś pomiędzy te moje byś jeszcze gdzieś coś tam wcisnął dodatkowego. Pewnie, że tak. Sugeruj te rzeczy, bo będziemy się od siebie uczyć. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.